testować na przykład jak w niej będzie działać flat. Kicia do nas dołączyła. Witam wszystkich z tej strony Ulat, jesteśmy dzisiaj na nagrywanku. Co prawda jest to nagrywanko troszkę nietypowe, bo jest poniedziałek i ja po prostu po pracy, jako że mam jeszcze kilka godzin światła i tak dalej, chcę skorzystać z tego i nagrać po prostu trochę filmów, bo coraz więcej materiału mamy, coraz więcej mamy rzeczy do recenzji, do pokazania, a ja mam po prostu coraz mniej czasu. Więc jak tylko jest chwila wolnego, to trzeba z tego korzystać i działać jak najwięcej. I czym się dzisiaj zajmiemy? Zamówiłem sobie nową komorę od Begady do M4. Jest to trochę nowy wypust, nazywa to się Neptune CNC Hop-Up Chamber. Begady Pro Neptune, żeby nie było. Zobaczcie, o tak mniej więcej to wygląda. No, opakowanie jest może nie najpiękniejsze, ale powiedzmy, że swoje zadanie spełnia. Nie ukrywam, że chyba wolę taki kartonik niż to, jak na przykład przychodzą komory od Maxa w tych woreczkach. Co prawda tam to chyba prezentuje się lepiej, ale to moim zdaniem jest ogólnie fajniejsze opakowanie, bo jest kartonik, w którym możemy to z powrotem zapakować, a nie zwykła folia, którą łatwo uszkodzić. Więc moim zdaniem tu jest ok, aczkolwiek bez rewelacji, bo powiem szczerze, przy komorze kosztującej 400 zł to spodziewałbym się ładniejszego opakowania i trochę mnie zaskoczyło, że przyszło to w ten sposób. Ale nie będziemy narzekać. Ogólnie co będziemy robić z tą komorą? To nie jest tak, że po prostu ją kupiłem, pokażę wam i tyle będzie z tego filmu. Ja spróbuję ją wstawić do swojego Krajtaka PDW, którego używam po prostu do C-Kuba, mam w nim DSG i tak dalej. Jest to replika, którą noszę też w lesie na plecach, jako ten zapasowy karabinek w momencie, kiedy dostanę w DMR albo coś takiego. I tam jest cały czas standardowa komora Krajtaka. I uznałem, że może by warto było wymienić ją na coś lepszego, tym bardziej, że chciałbym przetestować na przykład jak w niej będzie działać flat. Kicia do nas dołączyła. Napisałem do Begady z zapytaniem, czy jest w ogóle taka opcja, czy daliby mi to na recenzję i tak dalej, bo też w ich opisie nie widziałem, czy jest w ogóle to kompatybilne z Krajtakiem. Dostałem informację, że tak, aczkolwiek to nie jest tak, że za darmo, musiałem zapłacić, dostałem co prawda rabat, ale musiałem za to zapłacić, więc jest to, powiedzmy, moja rzecz, mój produkt. I zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Jak to wygląda w środku. Otwieramy kartonik i mamy woreczek z częściami. Woreczek strunowy, więc tutaj już wracamy, powiedzmy, do opakowania zbliżonego do Max modela. I w woreczku po wyjęciu mamy w folii bąbelkowej zawinięte, w takim woreczku z folii bąbelkowej zawinięty sam korpus. Zielony, ładnie opisany. Potem jeszcze będę to dokładnie pokazywał na blacie, żebyście to ładniej wszystko widzieli. Mam nadzieję, że się nie błyszczy za bardzo. O. Oraz druga rzecz, którą mamy w opakowaniu, to jest oczywiście zestaw śrubek, nakrętek, sprężynek, regulacji i tak dalej, i tak dalej. I zobaczymy, jak to się będzie prezentować, jak to będzie działać. No, wybór mamy dość duży, bo tutaj są dociski do flat hopa, do air hopa i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, co z tego wyniknie, jak to będzie wszystko działało. Co ciekawe, to od razu powiem, to co jest w tym najciekawsze w tej komorze, to jest to, że komora ma regulację odsunięcia od gearboxa, tutaj. Więc możemy sobie regulować odsunięcie od gearboxa, położenie komory w tej płaszczyźnie. Nie tylko sprężynka dociskowa, nie tylko długość dysza, możemy to regulować na komorze, co jest dość ciekawą opcją i pierwszy raz się z tym spotykam. Oraz druga rzecz, mamy tutaj gwint i końcówkę wieżyczki komory też jesteśmy w stanie regulować, bo jest ona po prostu na gwincie i obracając to regulujemy sobie wysokość tej wieżyczki. Nigdy wcześniej się w komorze do M4 z tym nie spotkałem, więc są to dość nowe rzeczy i mogą być to bardzo fajne rzeczy, które po prostu ułatwią montaż tej komory. Zaraz będziemy pokazywać, jak to się sprawuje, jak to wszystko się składa i tak dalej. Czym mamy różne, ale to będziemy pokazywać na blacie, bo wtedy będę miał łatwiej zrobić zooma i pokazać wam co i jak. Więc co? Bierzemy się chyba do roboty. No to lecimy z unboxingiem takim już tutaj na blacie, żebyście wszystko ładnie widzieli. Pierwsze co, otwieramy pudełeczko i mamy komorę. Tak jak mówiłem, zapakowana w bąbelki i prezentuje się ona w ten sposób. Jest to oczywiście sam korpus.
Nie ma żadnych manipulatorów, w tej chwili jest po prostu golutka. I wyjmujemy zestaw akcesoriów. Pudełko nam już niepotrzebne. Skoro już mamy body, to teraz bierzemy się za pozostałe elementy, czyli wszystkie te akcesoria. Mam nadzieję, że to będzie ładnie widać. I zaczniemy od końca. Pierwsza podstawowa rzecz, jakie mamy dwa akcesoria, są to elementy, które trzymają oczywiście nam lufę w komorze. Te dwa. I one są dwa identyczne. Mamy po prostu jeden zapasowy, co bardzo mnie cieszy, bo w razie uszkodzenia, pęknięcia, tym bardziej, że są dość twarde, dość sztywne, możemy je spokojnie zastąpić. Kolejny element jest to element, który łączy komorę z gearboxem i ten element wchodzi nam tutaj w gniazdo. Plus do niego mamy podkładki, dokładniej mamy ich 4, którymi możemy sobie regulować, tutaj nakładając je, odsunięcie samej komory od gearboxa. W zależności ile podkładek włożymy, tak bardzo odsuniemy komorę od gearboxa i daje nam to możliwość w tym momencie regulacji zamiast wymiany dyszy. Ewentualnie jeżeli nie wpinam się prawidłowo magazynek, to możemy to wyregulować po prostu tymi podkładkami. A i tutaj jeszcze zapomniałem, bo mieliśmy jeszcze o-ring, zapomniałem o nim, który wchodzi tutaj na zewnętrzną krawędź tego kołnierza, który wchodzi w szkielet gearboxa. Oczywiście go sobie tutaj zakładamy i on nam powoduje, że komora jest zawsze, znaczy powinna być w miarę możliwości jak najbardziej na środku otworu w gearboxie. Kolejny element jest to regulacja. Mamy pokrętło. Jak widać o dość dużym zakresie ślimaka, bo jest on od skrajnie wewnętrznej do skrajnie zewnętrznej, bo na przykład teraz w Max modelu jest troszkę mniejszy ten zakres regulacji, a przynajmniej tak bym go określił, tak wstępnie mi wygląda. I ta regulacja oczywiście wchodzi nam tutaj na to gniazdo. Ja tutaj już mam założony o-ring, który był w zestawie i po prostu wciskamy, on nam się po prostu zaczepia i mamy regulację. Tutaj mamy znaczek, trójkącik, na jakiej pozycji jesteśmy na regulacji i mamy regulację od 1 do 14. Tutaj mamy dwa puste miejsca, bo jak pewnie widzieliście w środku, ślimak nie jest na całym dokładnie obwodzie, bo mamy tutaj taki element, gdzie go po prostu nie ma. Kolejny element jest to wieżyczka komory. Jest to mały element, który wkręcamy sobie, no chodź tu, tutaj w środek. Mamy tutaj znacznik, na jakiej jesteśmy pozycji i on też ma po obwodzie oznaczone wartości. I tymi wartościami regulujemy, jak bardzo chcemy mieć odsuniętą wieżyczkę od dyszy. W zależności jakie mamy magazynki, czy nam magazynki się dobrze czy źle wpinają, możemy to sobie dość dowolnie regulować. W zależności jak chcemy, żeby to działało. Moim zdaniem bardzo fajny pomysł. Jest to pierwsza komora z czymś takim, jaką widzę, zresztą z regulacją odsunięcia gearboxa od komory również. Ale to jest naprawdę fajny bajer, bo zdarzają się repliki, gdzie coś takiego by się naprawdę przydało, bo na przykład w żadne normalne magi nie podchodziły, a powiedzmy zmiana czegoś takiego mogłaby ten problem rozwiązać. Dodatkowo mamy o-ringi, które zakładamy tutaj na kołnierz i one w momencie jak to już będzie odpowiednio głęboko wkręcone, dają nam opór na tyle duży, że nie będzie to się samo obracać. Dodatkowo, jeżeli będziemy chcieli to skontrować na stałe, to mamy w zestawie malutką śrubkę imbusową, którą możemy wkręcić sobie tutaj i skontrować to już permanentnie na wieczność. Znaczy może na wieczność to nie, ale przynajmniej tak, żeby na pewno nam się nie odkręciło. Jedna uwaga, to jest imbus 0,9 mm, więc takiego narzędzia może ktoś nie mieć w swoim warsztacie, jeżeli się takimi rzeczami po prostu nie zajmuje, bo ja sam do niedawna takiego imbusa nie miałem. O, wkręciłem i już nie jestem w stanie tego ruszyć. Zluzuję, bo będę się tym jeszcze bawił. Co jestem ciekawy, bo po maksymalnym wkręceniu znacznik pokazuje nam 5, między 5 a 4.
No ale niechaj tam będzie. Zobaczymy, ja sobie to ustawię. Dla mnie te opisy są mało ważne, przyznam się szczerze, bo to i tak trzeba, co by tu nie było napisane, to i tak to trzeba będzie wyregulować po prostu do konkretnej repliki. Mam nadzieję, że nie będzie to zbyt upierdliwe i dość szybko uda mi się trafić z ustawieniami do repliki, do której to ma iść, czyli właśnie do Krajtaka. Następnym elementem mamy kołnierz stabilizujący lufę w komorze, który wchodzi tutaj, on obejmuje lufę zewnętrzną. Kolejny element to oczywiście, jak łatwo się domyślić, jest już ramię dociskowe. Ramię dociskowe jest też dość ciekawie skonstruowane. Jest z tej strony płaskie. Tutaj mamy wcięcie do pierścienia regulacyjnego, bo to tak wchodzi. Tutaj mamy oś, którą wkręcamy w szkielet komory. O, tutaj w to miejsce i montujemy w tym momencie ramię. I mamy tutaj jeszcze sprężynki. Dostajemy w zestawie dwie, które idą pod ramię. Ramię tutaj ma miejsce na tą sprężynkę. Hop. I tak samo komora też ma, jak się przyjrzycie, miejsce na tą sprężynkę tutaj w tym miejscu, na środeczku. I teraz chyba rzecz najważniejsza w komorze, czyli elementy, które dociskają nam gumkę. I w zestawie dostajemy 3 rodzaje elementów metalowych oraz 4 dystansery elastyczne. Zaczniemy od metalowych elementów. Pierwszy element, dość długi element do gumki typu flat czy airhop, coś takiego. Ma ładnie pozaokrąglane brzegi, więc wydaje mi się, że nie powinien gumek niszczyć. Oczywiście, jeżeli będzie miał odpowiednio luzu, będzie odpowiednio dużo luzu pomiędzy nim a oknem w komorze. Drugi element bardzo podobnego typu, bardzo podobny, też flat albo airhop, ale dużo krótszy, widzicie? Długość chyba standardowego dystansera, na przykład Omega. I trzeci element jest to element, który działa od góry tak samo, ale od dołu ma miejsce na klasyczny dystanser. O. I tutaj powinien wylądować klasyczny dystanser i w ten sposób będzie dociskany. Bardzo podobny system jest w najnowszych komorach Max Model. I zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało, bo ja powiem wam szczerze, jeszcze nie wiem. To, co jest i różne od góry względem poprzednich tych elementów, to, że te elementy do flata, do airhopa mają tutaj w środku otwór, w który wkładamy też elastyczny dystanser, żeby spowodować, żeby ten element mógł troszkę pracować pod naciskiem, żeby nie był w pełni sztywny. Widzicie, jest otwór. Mam nadzieję, że to się wyostrza, bo nie ukrywam, jest to duży problem. O. Natomiast ten element od góry ma tylko płaszczyznę. Jest metalowy, więc cała praca elastyczna jest tutaj na tym dystanserze na dole. I samych dystanserów mamy 4. One są różnej twardości. Czerwone są bardziej miękkie, czarne są twardsze. I te dystansery pasują i jako dystanser poziomy pod element ten dociskowy i jako dystanser pionowy, jako ten, powiedzmy, amortyzacja do elementów airhopowych. Airhopowych czy flatowych, to już w zależności jak tam będziemy chcieli. Co ciekawe, dość mocno wystają w tych flatowych elementach, więc obstawiam, że docisk będzie tutaj dość mocny. Nie wiem, czy nie będzie za mocny. Przy flacie ok, przy airhopie może być to problem. Czyli to są tutaj elementy i ostatnie elementy to samo mocowanie komory i w zestawie dostajemy dużą sprężynę, która wchodzi na zewnątrz lufy zewnętrznej i jest to fest mocna sprężyna, powiem wam szczerze. Jestem trochę w szoku, bo to naprawdę gruby drut, kawał sprężyny dociskowej. I drugi element mamy sprężynę tą przednią, która jest mocowana tutaj u góry za pośrednictwem tutaj śruby imbusowej. Jakby się okazało, że nasza lufa zewnętrzna nie przyjmuje nic przed komorą i wtedy nie możemy wstawić nic dociskowego tutaj na samą lufę.
Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o akcesoria, które dostajemy w zestawie. Ja to zaraz skonfiguruję sobie. Wyjmę lufę wewnętrzną z Crytaka, w którym to będziemy montować. Będzie to Crytak mój PDW. Zmienimy tam gumkę, damy flata od Modify i zobaczymy, czy dam radę użyć tego dłuższego dystansera albo tego krótszego dystansera do flata. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało, ale użyjemy na pewno flatowych dystanserów ze względu na to, że chciałbym w tej replice teraz potestować sobie flata. I mamy moją lufę z Komoro od Crytaka. Wypinamy ją z tego zestawu. Jedyne co, to od razu skorzystam z tej opcji i spróbuję ustawić sobie ten element tak samo wysoko, jak mam wieżyczkę w Crytaku. Zrobimy sobie tak. I na tej zasadzie, tak przykładając, jestem w stanie sobie mniej więcej ustawić wieżyczkę, jak ma być wysunięta. Bo bardzo zależy mi na tym, żeby była po prostu tak samo ustawiona jak w Crytaku. Wydaje mi się, że jest identycznie, więc od razu skontrujemy sobie tym imbusikiem, żeby nam się wieżyczka nie wykręcała. Nie wciskam tego jakoś bardzo mocno. Wydaje się, że to i to wychodzi mniej więcej identycznie, więc na razie nie planuję dawać tutaj żadnej podkładki pod ten element, więc zostawię go tak jak jest. I teraz tak, dobieramy gumkę flata. Mamy tutaj dość szerokie okno, od razu sobie przymierzę, czy duży dystanser by mi tutaj wchodził. I niestety ten większy dystanser do flata, zobaczcie, to jest lufa dedykowana do Crytaków od Promyka, która ma poszerzone okno, ale zobaczcie, ten dystanser ledwo tutaj wchodzi. I pomiędzy nim a krawędziami okna jest za mało miejsca i prawdopodobnie mogłoby to spowodować uszkodzenie gumki. Dlatego wykorzystamy dystanser ten mniejszy. On tu będzie miał aż nadto miejsca, więc zakładam, że będzie chodziło to poprawnie. Zobaczymy w praniu. Mam nadzieję, że będzie ok. Gumka flat od Modify. Zakładamy, smarujemy i wciskamy. I co ciekawe, to wszystko tutaj jest bardzo luźne. W Max modelach jest coś takiego, że po wsunięciu do pewnego momentu wnętrze komory się zwęża, przez co gumka jest mocniej dociskana i bardzo często nie potrzeba dodatkowego uszczelnienia. Tutaj niestety moim zdaniem ten luz jest za duży, bo to wszystko lata całkowicie luźno, więc ja dam odrobinę teflonu pod gumkę, żeby to troszkę doszczelnić. Uszczelnienie pod gumkę założone. No to teraz wsuwamy wszystko na swoje miejsce. Od razu to wszystko weszło dużo ciaśniej, więc zakładam, że będzie dużo szczelniej. Więcej niż jedną warstwę teflonu nie będę dodawał. Nie ma to najmniejszego sensu. I zakładamy klamrę, która ma trzymać komorę na miejscu. Co fajne, co ma trzymać lufę na miejscu. Co fajne, klamry mają od dołu też wypustkę. Nie wiem, czy to będziecie widzieć. Tak, powinniście widzieć tutaj na środeczku, która wchodzi w nacięcie te wzdłużne na lufie, przez co to wszystko jest dużo bardziej stabilne. Od razu założymy sobie pierścień stabilizujący, pyk. Więc powoli zbliżamy się do końca, jeżeli chodzi o montaż. Tak, wiemy, że użyjemy dystansera do flata, ale tego krótszego. Zaczynamy od niego. Wkładamy go w jego miejsce, w jego slot. O. On tu wchodzi idealnie i ja wybieram bardziej miękki element, który będzie amortyzował docisk tej gumki. Od razu sprawdzimy sobie, jak to dociska, na ile to działa. Nie działa to idealnie. No i już niestety widzę, że z flatami to chyba nie będzie do końca działać. Jest to komora raczej stworzona pod gumki nie stricte flatowe, gdyż przy nawet maksymalnym dociśnięciu, o tutaj, bo tutaj widzicie, ten element metalowy dochodzi do końca. No, chodź tu. O. To niestety dalej praktycznie nie widzę elementu podkręcającego kulki
w prześwicie lufy. Więc do flata typowego ta komora niestety się nie nada. Co mnie bardzo smuci, bo właśnie taki tutaj system planowałem użyć. Można by to oczywiście przerobić, skracając te elementy tutaj boczne. No ale ja nie będę się tego podejmował. Jest to zbyt, moim zdaniem, drastyczna robota. W tej sytuacji, jeżeli te elementy, które dostajemy w zestawie teoretycznie do R-hopów i tak dalej, są za niskie, nie pozwalają się użyć w tej formie, w jakiej my byśmy chcieli, to ja spróbuję użyć tego elementu dociskowego oraz dystansera dedykowanego do tej gumki, który jest do niej dołączony od Modify. Jeszcze zerkniemy, czy to się w ogóle zgrywa. Tak, to się bardzo ładnie zgrywa. I wkładamy nasz element dociskowy. I zobaczmy, jak teraz z dociskiem. Czy to będzie wystarczające? Niestety, ale dalej docisk jest stanowczo za mały. Nawet jeżeli użyjemy tego dystansera i dodatkowo dołożymy do niego dystanser flatowy, typowy, to docisk do flata jest po prostu za mały. Co mnie troszeczkę smuci, bo naprawdę chciałem z tego skorzystać. Ale w tym momencie przejdziemy na gumkę klasyczną, na gumkę Krytaka, no bo na czymś muszę przetestować tą komorę. A jak widać, flat tutaj niestety nie podejdzie. Gumka Krytaka też potrzebowała jednej warstwy teflonu, żeby się ładnie uszczelnić. Pyk, wszystko siedzi. I teraz musimy dać dystanser. Niestety te elementy, które wcześniej nazwałem dystanserami, niestety nadają się tylko i wyłącznie jako dystansery tutaj do środka, do tych elementów, do gumek typu, no nie typu flat, tylko typu R-hop, czy gumki MR-hopy, TR-hopy i tym podobne. Więc niestety musimy dać tutaj jakiś inny dystanser, który nam będzie ładnie tą gumkę dociskał z użyciem tego elementu do tych zwykłych standardowych dystanserów. Dystanser umieszczony na swoim miejscu, więc wciskamy element dociskowy i zobaczmy, jak to wygląda. Docisk jest stabilny, ale powiem wam szczerze, wydaje mi się, że może być dalej mały. To był dystanser od Action Army, pełny. Może użyjemy jakiegoś grubszego. A daliśmy dystanser od Mad Bulla, bo one są chyba najgrubszymi dystanserami, jakie posiadam. Niestety troszkę słabo mieszczą się w to wcięcie na nie. Ale teraz przynajmniej docisk jest taki, jaki by mnie zadowalał. Włożymy sobie sprężynkę i damy sobie teraz ramię dociskowe do tej komory. I wkręcamy śrubkę. Ok, mamy to zrobione. I teraz zobaczmy, jak będzie działać regulacja. Nasuwamy wszystko na swoje miejsce. Nie wiem, czy będzie to widać. Tak wygląda maksymalny docisk. Chyba widać. A tak wygląda minimalny docisk. Praktycznie nie widać elementu podkręcającego. Nie, no jest minimalnie widoczny. Inaczej zrobimy. Damy tutaj dystanser, bo ja tu nie używam bardzo ciężkich kulek. Damy dystanser od Action Army, ten pełny. I teraz na zerowym hopku faktycznie jest zerowy hopek, natomiast maksymalny docisk, no ewidentnie widać element podkręcający, ale nie jest aż tak bardzo mocno wciśnięty. Mam nadzieję, że to wystarczy, aby używać na tej replice kulek 0,3, bo raczej taka waga będzie tutaj użytkowana. Przy okazji od razu sprawdzimy, czy kołnierz nie jest za mocno ściśnięty i czy wpuszcza nam ładnie kulki do środka komory. Jest opór lekki, ale bez jakiegoś tragedii. Wydaje mi się, że nie powinno być problemu z podawaniem. Przynajmniej na gumce Krytaka w tej komorze. I tak naprawdę komorę mamy praktycznie poskładaną. Teraz zostało nam tylko założenie kołnierzyka i wstawienie tego do repliki. Co fajne, na co zwrócę uwagę, o czym nie powiedziałem wcześniej, tu mamy okienko, w którym będziemy widzieć, czy jeszcze mamy
kulki w komorze. Nie wiem, czy to widać. Jest kuleczka, widać. Czy już jesteśmy puści. Fajny bajer. Niestety to, czego tutaj brakuje, moim zdaniem, to jest elementu, który ewentualnie przytrzymałby kulki przed wypadnięciem z komory, kiedy wypniemy magazynek. Tego tutaj niestety nie ma. Ja użyję tej sprężyny grubej. Wow. O, bo Krytac ma teoretycznie ten system docisku i tak chciałbym to zostawić. Zobaczymy, jak to będzie pasowało. Ja nie użyłem na razie żadnych podkładek. Zobaczymy, czy nie będzie problemu z podawaniem i czy będziemy mieli szczelność. Więc składamy, robimy testy i przejdziemy wtedy do podsumowania. Ok, ta sprężyna, która jest dołączona, jest stanowczo za gruba i nie mieści się na komorze. Oczywiście można by to zastąpić o-ringami, ale ja użyję oryginalnej sprężyny od Krytaca. Ona siedzi tutaj idealnie. Wszystko wydaje się, że siedzi bardzo ładnie na swoim miejscu. Więc zakładamy resztę repliki i zobaczymy, jak to będzie hulało. Czy będzie podawało, czy kulki będą wpuszczane do komory i czy będziemy mieli oczywiście odpowiednio wysokie FPS. Zapomniałem włączyć nagrywania, więc tylko taki skrót. Niestety kołnierz na tej gumce jest ciutkę za gruby dla tej komory i jest problem z wprowadzeniem kulek do lufy, przez co mamy dość wyraźne skoki FPS-ów. No tak być nie może. Dlatego idziemy w innym kierunku. Ja wziąłem gumki TNT, które chyba będą najbliżej tego, do czego są te komory stworzone. Czyli gumek typu TR-Hop, R-Hop, MR-Hop i tak dalej, i tak dalej. I skorzystam właśnie z takiego typu gumki. I wtedy też skorzystam od razu z tego elementu dedykowanego, dociskającego srebrnego, bo on tą gumkę powinien dociskać w wystarczający sposób i jak najbardziej właśnie to widzę, że naprawdę ta gumka jest dociskana idealnie, jeżeli chodzi o wysokość docisku, tak? Mam nadzieję, że to będzie widać. Jestem w stanie wcisnąć tak, żeby to wszystko ładnie się ustawiło. Więc wydaje mi się, że to będzie gumka do tej komory. Mam nadzieję, że ona sobie poradzi z DSG. Powiem szczerze, nie testowałem jej nigdy w takiej płaszczyźnie. Zresztą te gumki HRL od TNT używamy od niedawna. Na razie używa jej chyba u nas tylko skrzat. No zobaczymy. Skręcamy to wszystko w całość. I w sumie zaraz zobaczymy, czy nie będzie tego samego problemu, czy na kołnierzu znowu nie jest za ciasno i znowu ta gumka nie będzie tutaj pasować. O, tu jest dużo delikatniej. Luzujemy chopka. Jedyna wada to w tym momencie nawet na zerowym docisku element podkręcający jest dość wyraźnie widoczny w świetle lufy, więc nie wiem, czy nie odbije się to na przykład na konieczności użycia faktycznie dużo cięższych kulek. Ewentualnie będzie trzeba skrócić ten dystanser i ja może od tego od razu zacznę, że skrócę ten dystanser, który tutaj mamy, bo oczywiście punkt 0 możemy sobie regulować wysokością tego czerwonego dystansera wstawionego w element dociskowy. I od tego zaczniemy. Jak to skrócić, to chyba nie muszę wam mówić. Użyjemy sobie do tego nożyka. Zalecam tylko, żeby był możliwie jak najostrzejszy, żeby zrobić to naprawdę prosto, żeby nie było skoszonego elementu. Sprężynka. Nie ukrywam, że ta sprężynka mała wydaje mi się zbędna i w wielu komorach jej po prostu nie używam. Ale skoro już dają, to testujemy tak, jak Bozia przykazała. I teraz na zerowym chopku już praktycznie nie widać elementu dociskowego. Natomiast na maksymalnym chopku jest on bardzo wyraźnie widoczny, więc wydaje mi się, że będzie to dobry środek. Docisk wygląda też, że jest równo. Więc teraz kombinujemy z tym zestawem. To uwagą, że jak miałem 0 tych podkładek dystansujących, które są tutaj na tej, nie wiem, na połączeniu pomiędzy komorą a gearboxem, to też miałem w ogóle problem replika w ogóle nie chciała podawać tak, jakby była za długa dysza, więc
W tej chwili mam 2 podkładki, mam nadzieję, że to teraz będzie chodzić dobrze. Jeszcze sobie sprawdzę raz, czy kulka ładnie przechodzi przez kołnierz. Tak, nie ma najmniejszego problemu. Hopek ustawimy sobie na razie na 0, niech będzie. I ponawiamy test. Zobaczymy, co teraz nam z tego wyniknie. No i mamy skończone, replika strzela, podaje bez problemu. Energię mamy koło 1 Joula, czyli tak jak było to wcześniej. Na zerowym hopku mamy 1,05, na ustawionym hopku mamy 0,95 Joula. Co prawda nie wiem, na ile ustawiony hopek będzie do tego potrzebny, ale to jeszcze ustawię sobie w terenie, a na tą chwilę to tyle. Idziemy do podsumowania. Czyli montaż mamy skończony, pokazałem jak to działa. Ja dzisiaj też byłem na testach rano, bo montowałem to wczoraj wieczorem i dzisiaj byłem na testach zobaczyć, czy ta komora działa poprawnie, czy regulacja działa poprawnie, czy wszystko jest tak jak być powinno. I jest. Bądźmy szczerzy, jeżeli by nie działało poprawnie, to prędzej co prawda nie czepiałbym się tyle komory, co raczej miałby pretensje do, powiedzmy, gumki, bo zmieniliśmy gumkę. I takie kilka informacji, powiedzmy, podsumowujących. Podstawowa rzecz. Pasuje w Keitaku. Pasuje, jedyne co, to jeżeli używałem dyszy, tak jak tutaj mam Max Model 21-25, to potrzebowałem dać 2 podkładki pod ten element, który jest pomiędzy gearboxem a samą komorą, ten złoty element. Jeżeli oczywiście dysza byłaby dłuższa, można by dać więcej. Sprawdziłem, pasuje też to w Specnie, której używałem. Tam w Specnie Edge mam trochę dłuższą dyszę i tam musiałem faktycznie dać trochę więcej podkładek, bo dałem 3 i dopiero wtedy było bez problemu podawanie i była pełna szczelność. I podobnie wyglądało to też w komorze, jeżeli włożyłem to do Golden Eagle'a, tego KM-u. Wszystko działało praktycznie tak samo, też musiałem dać o 1 podkładkę więcej niż tutaj i też nie było problemu z podawaniem, ze strzelaniem. Wtedy testowałem tylko tutaj w domu, czy ogólnie czy podaję, bo to były takie testy, powiedzmy sobie szczerze, na szybko, żeby sprawdzić, czy to działa. Co do kompatybilności z gumkami, no tu jest niestety trochę gorzej, bo jak to powiedzieć, gumki flat praktycznie odpadają na tym, co tu mamy. Można by ewentualnie użyć tego dystansera, tego elementu dociskowego do standardowych dystanserów i dać pod to dystanser do flata, którego jeszcze musielibyśmy prawdopodobnie pogrubić, bo na przykład jak dawałem dystanser od Modify'a, to było to daje za niskie. Więc moim zdaniem tutaj nie do końca dobrze się to sprawdza. I jestem trochę zawiedziony, bo liczyłem na to, że jest to komora, która będzie fajnie sobie z flatem radzić. No niestety nie do końca. Natomiast ta komora w sumie po przemyśleniu tego została stworzona prawdopodobnie z myślą o gumkach, które Begady ma też w swojej ofercie swoich gumek. I są to gumki, które są z tej, jakby to powiedzieć, z tego typu gumek, takich kompromisów pomiędzy klasyczną gumką a airhopem. Czyli mamy powiększony element podkręcający, nie taki zwykły wałeczkowy, tylko mamy jakiś tam przedłużony, czy trójkąt, czy kwadrat, czy coś. I jest to takie połączenie zwykłej klasycznej gumki z airhopem, czyli z elementem większym, ale nie wklejonym w lufę, a zamontowanym w gumce. I z tymi gumkami tego typu, czyli TR-hopy, MR-hopy, makarony, czy właśnie te gumki dedykowane od Begady, nie pamiętam nazw, przyznam się, że nie pamiętam nazw, nie testowałem ich jeszcze, może kiedyś będzie okazja. Do tego ta komora naprawdę się sprawdza, bo regulacja jest naprawdę fajna, dość precyzyjna, mamy fajny zakres pracy i tak dalej, fajny docisk, więc tutaj jest naprawdę ok. Niestety też nie jest idealnie, jeżeli chodzi o dopasowanie gumek pod innym względem, bo flaty nam odpadają ze względu na to, że po prostu docisk w tej komorze jest za mały i nie jest to poprawnie dociskane do końca, tak żebyśmy mieli pełną, nie wiem jak to powiedzieć, pełną regulację albo chociażby wystarczający zakres regulacji. Tutaj niestety z tym jest słaby. Natomiast jest jeszcze jeden problem, który w niektórych komorach się zdarza. To był na przykład ten sam problem, co tutaj występuje, mieliśmy w komorze Promina. I był to problem w momencie, kiedy kołnierz gumki jest za mocno ściśnięty i nie wpuszcza kulki do środka. I niestety na gumkach, które tutaj testowałem, bo sprawdziłem potem jeszcze po nagrywaniu jeszcze kilka gumek i tak, jeżeli gumka ma dość cienki kołnierz, dość delikatny, to ta kulka wchodzi. Na przykład TR-hopy, wszystkie gumki od TNT mają kołnierz nie skośny, tylko taki w kancik.
praktycznie, że sam kołnierz jest po prostu elementem wypuszczonym. Podobnie wyglądają gumki od Silverbacka. Niestety ich nie mam, żeby przetestować, bo powiem szczerze, że to byłoby fajne, jeżeli by te gumki tu chodziły, ale na razie nie mam jak tego przetestować. Będę to sprawdzał w późniejszym czasie. Ale na przykład jeżeli mieliśmy gumkę tak jak Krajta, który kołnierz ma już skośny, to ta komora dość mocno ten kołnierz ściska i w efekcie jest problem z wpychaniem kulek do środka do komory i na przykład na gumce Krajtaka pomarańczowej już był problem, nie chciało wpuszczać kulek. To samo było na zielonej gumce G&G. Na niebieskiej gumce G&G już było troszkę lepiej, ale nie było idealnie. I na makaronach. I tutaj na makaronach, czy ogólnie gumkach od Maple-Leafa też były problemy, ale na tych starszego typu, czyli tych gumowych gumkach, a nie tych teraz przezroczystych silikonowych. Na tych silikonowych kulka wchodziła w miarę luźno, na tych gumeczkach, gdzie mieliśmy kołnierz, znaczy gdzie ogólnie gumka była z tej takiej gumy, to faktycznie tutaj wchodziły te kulki dosyć ciasno. Co prawda nie na tyle ciasno, co na przykład przy Krajtaku czy przy G&G, ale też może być to problem, niekoniecznie musi, ale może. Ja nie testowałem co prawda tego strzelając, bo no nie ukrywajmy, ja spędziłem kilka ładnych godzin składając to, rozkładając, kombinując, przekładając pomiędzy jedną a drugą repliką. Przestrzegam, warto sprawdzić zanim kupimy gumki, albo raczej przygotować się na to, że możemy potrzebować innego typu gumki. Na pewno gumka Krajtaka nie pasuje, na pewno gumka G&G nie pasuje i nie coś mi jeszcze nie pasowało. Tak, i Maple-Leafy, te gumowe. Z tym był problem, po prostu. Nie sprawdzałem flatów od Modify'a, bo i tak docisku nie mam wystarczającego, więc nic by to nie dało, więc w ogóle temat odpuściłem. Ogólne podsumowanie już wszystkiego, bo jeżeli powiedzieliśmy o kompatybilności z gumkami, z replikami, no to powiedzmy większość mamy oblatane. Ale teraz przechodzimy do tego, co ta komora sobą oferuje i czy jest ona godna zakupu i warta zakupu. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na cenę. Cena nie jest mała, bo ta komora w tej chwili kosztuje chyba około 80 euro, więc nie jest to tanie. Przyjmijmy jak na realia komór hop-upu, bo 80 euro teraz po prawie piątce, no to mamy prawie 400. No to sorry, ale jest to o 1/3 drożej niż komory Maxa Pro. I w podobnej cenie jak te najnowsze komory Maxa, które teraz wchodzą na rynek, które niedługo się pojawią. Ja już mam tutaj dwie i będzie też o nich podobna recenzja jak tej komory, więc będziemy też opisywać i będzie to bezpośredni konkurent tej komory, powiedzmy, jeżeli chodzi o cenę. Co dostajemy za te pieniądze, czego nie dostajemy w innych komorach? Przede wszystkim dostajemy regulację wysokości wieżyczki komory. Rzecz, z którą się wcześniej nigdy nie spotkałem w komorze. Nie jestem do końca pewny, czy jest to element niezbędny. Może być to przydatne w niektórych replikach, które są dość kapryśne na komory, albo mamy magazynki, które mają troszkę w innym miejscu zaczep. Przyjmijmy, jak je wpinamy, to musimy je dopychać do góry, żeby nam ta komora je wypinała, więc w tym momencie taka komora rozwiązałaby nam ten problem. Tylko czy to jest najlepsze rozwiązanie tego problemu, bo przyjmijmy, że ten problem pojawi nam się po skończeniu buildu. Prawdopodobnie czy zmieniliśmy komorę, czy powiedzmy kupiliśmy magazynki i pytanie, czy wymiana komory na tą to jest najlepszy wybór, czy nie lepiej na przykład zmienić magazynków. Więc to już jest do przemyślenia, ale jeżeli mamy problem taki, że musimy wpychać bardziej magazynek, żeby nam podawał, bo powiedzmy wisi on za nisko, czy ma zaczep w złym miejscu, czy coś, to faktycznie jest to jakieś rozwiązanie i ta komora ten problem może rozwiązać. To samo, jeżeli nie chcemy na przykład otwierać gearboxa, wymieniać dyszy, a mamy problem ogólnie z podawaniem ze względu na to, że na przykład dysza jest za długa, bądź jest za krótka i nam się to nie doszczelnia, więc znowu mając ten element z tyłu, który możemy podkładkami regulować położenie komory, też jest jak najbardziej jakimś rozwiązaniem i to nawet dość, powiedzmy, takim legitnym. Do tego, jeżeli mamy znowu magazynki, które wymagają, żeby te gniazdo w magazynku było lekko bardziej z przodu, lekko bardziej z tyłu, bo wszystkie magazynki jeszcze mogą mieć przesunięcie tutaj względem, powiedzmy, komory, więc też jesteśmy w stanie tą komorą to regulować. Nie w dużym zakresie, ale jednak. Co trzeba będzie pamiętać, że jeżeli to będziemy te kompatybilność z magazynkami w ten sposób regulować, no to potem jeszcze będziemy musieli regulować sobie dyszę, czy to wszystko się uszczelnia i tak dalej, ale ta komora nam to daje. Jest to jakiś tam dodatkowy feature względem innych komór.
I niestety to są jedyne dwa elementy, które wyróżniają tą komorę na tle konkurencji. Nie ma ona ani jakiejś wybitnej regulacji, działa bardzo poprawnie, po prostu poprawnie, nie ma tutaj żadnych jakichś fajerwerków, ale działa dobrze. Mamy małe okienko, które nam pokazuje, też mamy wgląd do kulek, ale w konkurencyjnych komorach Maxa też to mamy od lat i mamy te okna dużo większe, z szybką i tak dalej, więc moim zdaniem nawet troszkę czytelniejsze niż to okno, co tutaj mamy. Wykonanie aluminium CNC, dociski te płaskie też CNC, to też wszystko jest w komorach Maxa, więc przyjmijmy, że tutaj nie odbiega to od swojej konkurencji. Te feature'y, które tutaj mamy, dodatkowe, czyli i regulacja odsunięcia komory od gearboxa, i regulacja wysokości wieżyczki, jak najbardziej na plus, i one mogą w jakichś sytuacjach, jeżeli ktoś uważa, że to mu ułatwi przygotowanie repliki czy buildu, czy ma z czymś problem, to może rozwiązać te problemy. Bo to nam daje dodatkowe opcje, po prostu. I możemy z tego skorzystać. W innym przypadku to mimo wszystko moim zdaniem nie jest to komora idealna. Największą wadą moim zdaniem jest to, że docisk jest za mały do flata i żeby wstawić tutaj flata, to jest w dalszym ciągu problem, żeby dobrać dobrą komorę do flata, bo większość komór ma za słaby docisk i zazwyczaj borykamy się z jakimiś problemami, a to większe dystansery, a to do podklejki jakieś poddystansery i tak dalej, kombinowanie. Więc komora, która rozwiązałaby ten problem, byłaby super. Niestety ta tego nie robi. I to nie robi tego w najgorszy możliwy sposób, bo praktycznie tak jak na przykład w komorze Maxa, używając nawet tych ich dedykowanych metalowych dystanserów, mówię o tym Maxie nie najnowszym, tylko tym aktualnym, bo najnowszego jeszcze nie używałem, przyznam się szczerze, to nawet tam większość flatów jesteśmy w stanie wyregulować, używając oryginalnych dystanserów bez jakichś przekładek, bez kombinowania. I jesteśmy na końcówce regulacji, ale to już działa. I możemy sobie zrobić jakieś podklejki czy coś, żeby sobie tą regulację przesunąć bardziej na środek, powiedzmy, zakresu regulacji. Tutaj najmocniejszy docisk praktycznie nie powoduje wsunięcia elementu podkręcającego w światło lufy. Więc no to jest problem. I niestety trzeba się będzie z tym liczyć przy instalacji flata w tej komorze. Komora jest ciekawą propozycją i w niektórych sytuacjach się sprawdzi, ale nie jest to taki go-to, przynajmniej w moim odczuciu, na tą chwilę, że przesiadam się i będę tylko te komory montował. Nie, choćby ze względu na cenę i na to, że tak naprawdę w niektórych sytuacjach się nie sprawdzi, a znowu sprawdzi się w bardzo konkretnych sytuacjach, gdzie mamy konkretne problemy. I wtedy warto o tej komorze pamiętać i wziąć ją pod uwagę. Niekoniecznie jako tą podstawę. Zobaczymy jeszcze, jak w jej konkurencji nowy Max poradzi, bo będzie to, jak mówiłem, konkurencja praktycznie cenowa, dokładnie tej komory. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. I tak naprawdę tyle. Cóż więcej mogę powiedzieć. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do tej komory, czy co do buildu, do czegokolwiek, tak? Bo ja mogłem o czymś zapomnieć, mogłem czegoś nie pokazać, a może jesteście ciekawi co i jak, może jakieś parametry chcecie dokładniejsze z tej komory, jakieś wymiary czy cokolwiek, dajcie znać. Ja postaram się to uzupełnić zawsze w komentarzach, zawsze staram się odpowiadać, więc jak najbardziej korzystajmy z tego. Jak coś, to piszcie. Wiem, że może być sporo ludzi zainteresowanych tą komorą, więc serdecznie zapraszam. Na tą chwilę wszystko. Ja bardzo dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję za rabat od Begadi na tą komorę do recenzji. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie na kolejnych filmach z tej serii, bo w sumie komory będą 3. Czyli to była pierwsza, jeszcze 2.